Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym rozdziale, trzecim już przedostatnim Bardokowych opowieści, a konkretnie Bardock Tale Sky, czyli historii autorstwa Sayazura, którą można czytać na stronie Dragon Ball Multiverse. I jest to historia łącząca Dragon Balla Z i Dragon Balla Super, a konkretnie wersję Bardocka z tych dwóch anime. Jeśli chodzi o poprzedni rozdział, to zakończył się on słowami Dodori kompletną anihilacją. Cała drużyna Bardocka poza samym Bardockiem wygląda na to, że dokonała żywota. Bardock mimo wszystko i tak póki co wygląda jak po alkoholowym maratonie, ale nie sądzę, żeby to był koniec ze względu na to, że on w tej historii jeszcze swoje musi pokazać. Tak czy siak, rozdział trzeci nawiązuje do nieco innych wydarzeń, mam wrażenie. Na okładce widzimy Goku w stroju z końcówki Dragon Balla Z i Radica. I jeśli słuchaliście mnie pod koniec ostatniego odcinka i nie wyłączyliście jeszcze filmu, to być może słyszeliście moją drobną teorię. A mianowicie to, że moim zdaniem dzisiaj będziemy w odcinku widzieć nawiązanie do tego życzenia Bardocka, które on wypowiedział w Sadze Granoli. Nie będę tutaj się za bardzo krył z tym, jak to wyglądało w Sadze Granoli, bo jest to coś, co ma już sporo czasu. Zresztą przy okazji mała reklama, autoreklama w zasadzie, jeśli chcecie sobie nadrobić Sagę Granoli z mangi Dragon Ball Super, bo jeszcze jej nie znacie, to na moim kanale jest skrót tej fabuły mangowej. Tak czy siak chodzi o życzenie Bardocka, żeby jego synowie rozkwitali. Koniec rządów, taki nosi tytuł trzeci rozdział, a my przechodzimy do Coolera! Okej, nie sądziłem w ogóle, że spotkamy tę postać w tej mandze, ale wygląda na to, że to, co miało wyglądać tak samo, jak wyglądało w oryginale, już zobaczyliśmy. Teraz będziemy trochę odbiegać od tej znanej nam linii wydarzeń. Panie Coolerze, wygląda na to, że dotarliśmy do górnej atmosfery planety Vegeta. Perfekcyjnie. Jestem przekonany, że armia mojego brata nie będzie w stanie pokonać Saiyan. Jeśli ci przeprowadzą rebelię i go zabiją, wysadzę ich planetę i zabiorę ich terytoria. Jednakże jeśli on dojdzie do takiego samego wniosku, żeby wysadzić planetę Vegeta, przynajmniej zobaczymy jakieś fajerwerki. Mówi Cooler, który pojawia się tutaj przy atmosferze planety Vegeta jako, można powiedzieć, wsparcie dla swojego brata. No nie takie, że chce tam mu pomóc, ale w razie czego po prostu dołoży do tej całej historii swoje 3 grosze. Przede wszystkim pozostajmy w trybie ukrycia. Oczywiście, że nie chcemy, żeby ktoś nas tutaj wykrył, mówi Cooler, który jeszcze jest zaczajony. Okej. Jeśli by nas zobaczył, zaraportowałby to do mojego ojca i bylibyśmy w poważnych kłopotach, mówi Cooler. A my widzimy Freezę. Jestem ciekaw, czy Freeza jest świadomy tego, że Cooler tam jest. Normalnie Cooler był starszym bratem Freezy i też wydawało się, że jest trochę bardziej ogarnięty. Mam wrażenie, że jest bardziej inteligentny i cwany, więc może tak być, że Freeza nie wie, że on tam jest. Ale byłoby ciekawie, gdyby się okazało, że jednak wie. Lordzie Freeza, mówi Kikono, on się nazywał, chyba Kikono. Ale śmiesznie tutaj zostało to rozwiązane, zobaczcie. Kikono składa raport do Freezy i mówi, że wszyscy Saiyanie, którzy byli na innych planetach, bo wcześniej widzieliśmy, że niektórzy żołnierze armii Freezy dostali rozkazy, żeby polecieć po tamtych Saiyan, którzy na przykład nie wiem, zignorowali rozkazy albo nie będą w stanie się na czas stawić na planecie Vegeta, to tamtych trzeba się pozbyć gdzieś tam po cichu. I Kikono tutaj mówi, że wszyscy poza księciem Tarblem zostali posprzątani, brzydko mówiąc. Dlatego, jeśli chodzi o Tarbla, po niego zostali wysłani agenci Abo i Kado. I to oczywiście nawiązuje do tego specjala. Yo, Son Goku is back i przyjaciele jego też są back i wszyscy są back, a potem Abo Kado też są back. Chodzi o specjal z Tarblem, no nie? Tarbl, Abokado, fajnie zostało tutaj też to powiązane. Doskonale. Dodoria również ukończył swoją misję i wraca na statek. Swoją drogą wtrąca się do tej rozmowy Zarbon. Na planecie Kanassa widzimy Bardocka, który jeszcze żyje, no i ja się nie spodziewam innego rozwiązania. Bardock musi przeżyć. Przecież to o nim manga, przecież to są bardockowe opowieści sajańskich treści. Póki co przykrych dla Saiyan treści, mimo wszystko. Lord Beerus chciał, żebym zniszczył tę planetę, ale nie będzie miał do mnie żalu, jeśli zdecyduje wyeliminować po prostu Saiyan, a planetę sprzedać. W końcu to ci ludzie są problemem, a nie świat, mówi Freeza. Fajnie, że tutaj Freeza chciał jeszcze na początku, znaczy fajnie, no nie fajnie, bo ja mu nie kibicuję w tej całej historii, ale mimo wszystko ciekawie, że tutaj zostało to tak ubrane, że Freeza nie chciał zniszczyć całej planety, tylko chciał jeszcze na tym zyskać. Po co miałby? Znaczy mógłby niszczyć samą planetę, żeby zobaczyć fajerwerki, ale tutaj ten Freeza z tej wersji historii jest trochę bardziej kalkulujący, może jak Sknerus McQuatch, bardziej działa rozumem, a nie sercem. Tora? O, Tora jeszcze żyje! Aha, no tak, bo nie przekazał mu jeszcze swojej opaski. Musisz ostrzec króla. Nasi ludzie są w niebezpieczeństwie, mówi Tora, leżąc już na łożu śmierci. Mój przyjacielu, on ci ufa. Zbierz armię i pomści nas. No i wygląda na to, że to są chyba ostatnie słowa Tory,
które ten wypowiada z łzami w oczach, można powiedzieć, chociaż to bardziej krew mu leci z oczu. No i jest tak czy siak w opłakanym stanie. Wypowiada te słowa w stronę Bardoka, a Bardok mówi: Tora, wiedziałem, że Frieza coś knuje. Musimy działać szybko, ale w jaki sposób mam skontaktować się z pałacem? To tep po skuter! To tep po skuter! Chodzi o skauter Shugesha. Chodzi o... Skuter? Czy Bardok jak założy ten skauter na głowę, to w słuchawce będzie dup, 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 dup. Perfekcyjnie, nadal działa. Królewski pałac. Czy usłyszycie mnie? Bardok przy telefonie. Może granie na czekanie będzie tam w tym skauterze ustawione. Z tej strony Zorn, królewski doradca. Co mogę dla ciebie zrobić, Bardok? Jeśli chcesz zaalarmować, że Frieza ma zamiar zniszczyć planetę Vegeta, wciśnij 1. Chyba to nie ma klawiatury. To stary model skutera. Słuchaj, Frieza nas zdradził. Musimy szybko zebrać armię i go wyeliminować. O, jesteś pewien tego, co mówisz, Bardok? Oczywiście, głupcze. Wysłał Dodorię, żeby nas wyeliminować. Wątpię, żebyś to przeżył, żeby się z nami skontaktować. Nikt z nas nie lubi Lorda Frizy, ale nie możemy się tak po prostu na niego rzucić. Przecież wiesz, jakie konsekwencje ponieśliby nasi ludzie, gdyby on albo jego ojciec stracili nad sobą panowanie. Głupcze. W takim razie ja zrobię to na własny rachunek, mówi Bardok. Przykre jest to w tej całej historii, że Bardoka nikt nie słuchał, no nie? Tak jak w Dragon Ballu Super, w sumie oni nie mieli za bardzo czasu na reakcję, bo mieliśmy raczej pokazane to w taki sposób, że no wszyscy Saiyanie sobie żyli i ta planeta została zniszczona ich... No tak, po prostu, nagle, no nie? W Dragon Ballu Z, w tym specjalu telewizyjnym, co też fajnie było widać w DLC w Kakarocie, tam tak naprawdę był jeszcze ten fragment historii, kiedy nikt nie wierzył Bardokowi. On wrócił pokiereszowany, cały zakrwawiony i oni się z niego śmiali, więc to było bolesne bardziej, że nikt mu nie wierzy, zwłaszcza, że my wiemy, że on ma rację. No ale cóż, Bardok zakłada tę przekrwioną, tę zaplamioną krwią Tory opaskę na swoje czoło i mówi, że leci. Nadchodzę, Frieza. A my widzimy planetę Vegeta. A konkretnie salę tronową króla Vegety. Mój panie! Wygląda na to, że Bardokowi odjebało. Twierdzi, że Frieza nas zdradził i wysłał Dodorię, żeby zdziesiątkować jego drużynę. Co? I gdzie on jest teraz? Frieza, Dodoria czy Bardok? Cóż, jako że jego oskarżenia nie zostały podparte faktami, zerwał z nami komunikację. Prawdopodobnie dalej jest na planecie Kanassa. Ty głupcze! Frieza nie chciał mi wytłumaczyć, dlaczego wydał rozkaz powrotu wszystkich Saiyan na naszą planetę. Ale miałem przeczucie, że coś jest nie tak. Bardok musiał prawdopodobnie użyć ostatnich rezerw swojej mocy, żeby z nami się skontaktować i teraz prawdopodobnie jest już martwy. Przygotujcie mój pojazd, ja definitywnie zajmę się Friezą. Mówi król Vegeta. Cieszę się, że król ufa swoim ludziom. Że król Vegeta tutaj się wykazał jakąś inicjatywą. Uwierzył Bardokowi, mimo tego, że to nawet Bardok nie mówił bezpośrednio tych słów do niego. Nasi ludzie są gotowi, żeby zająć planetę, mówi Berry Blue. Wróciłem, Lordzie Friezo. Doskonale, możemy zaczynać, odpowiada Imperator. Panie, król Vegeta tutaj leci, ja pierniczę, co się dzieje? Nagle do pokoju wpada jeden z żołnierzy. Oczywiście, zawsze musimy kogoś mieć, kto nam popsuje całą imprezkę. No dobrze, otwórz drzwi. To czas na nasze ostatnie spotkanie. Mówi Frieza, który ma zamiar przywitać osobiście króla Vegetę. Frieza, zabiję cię i wyeliminuję twojego ojca. Twoja niesubordynacja jest przerażająca, prymitywny królu, odpowiada Frieza. Szkoda, że król Vegeta tutaj nie jest tak naprawdę wsparty swoim ludem. Przecież mógłby wydać jakiś rozkaz, który by zmusił lud Saiyan do tego, żeby walczyć z Friezą razem u jego boku, no nie? No tak naprawdę Frieza teraz sobie z nim radzi bez żadnego problemu, podczas kiedy król mógł, tak jak mówię, zabrać ze sobą ludzi. No jak Bardoka nikt nie chciał posłuchać, to okej, ale król gdyby wszystkim kazał... No teraz przecież on skazał na faktyczną zagładę całą rasę Saiyan. Tak czy siak, no nie? Więc jak już miał zamiar poświęcić wszystko i postawić wszystko na jedną kartę, mógł zabrać ze sobą Saiyan, no nie? Umieraj, mówi król Vegeta, który doskakuje do Friezy, ale zgodnie podejrzewam, że ze wszystkich oczekiwaniami niestety nie jest w stanie zrobić nic. Jestem królem wszystkich Saiyan, a ty jesteś tylko pasożytem, wykrzykuje Vegeta, który jeszcze ma szansę stanąć na nogi, ale nie sądzę, żeby ta konfrontacja trwała długo. Jeśli to jakiekolwiek pocieszenie, ten pasożyt zajmie się dobrze twoim synem po tym, jak cię zabije. Wow! Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć zwierzątko pod postacią małpki. Ty obrzydliwy, mówi król Vegeta, ale niestety jest przedziurawiony przez promień z paluszka Frizy. Jorośku! No żadne Jorośku, Shiné jakieś tutaj. Żadne Jorośku, no właśnie nie Jorośku. Widzisz, Zarbon? Nie było potrzeby transformacji. Teraz możesz wysłać ludzi. Tak, panie.
Zarbon i Dodoria, widząc to, jak łatwo Frieza poradził sobie z głową sajańskiego państwa, wysyłają ludzi na planetę Vegeta. Ale Frieza nas atakuje? Królowi się nie udało. Mówią doradcy, którzy zamiast mu pomóc stoją i obserwują wszystko. Nie będzie tu żadnej inwazji. Żołnierze, pokażmy tyranowi naszą moc. No w końcu, super, król nie żyje, a wy dopiero teraz się obudziliście. Co tu się dzieje? Mówi jakiś gościu, który był na tym samym maratonie alkoholowym co Bardock. Dżentelmeni, wyeliminujmy wszystkie małpy. Mówi jeden z żołnierzy Frizy, który obok ma 4 Power Rangersów. No okej, czyli mamy Saiyan kontra Power Rangersów. Walka się rozpoczyna. Lordzie Frieza. Saiyanie bronią się znacznie lepiej niż się spodziewaliśmy. Niedługo się zmęczą, mówi Frieza. I tak mamy przewagę liczebną. Uwielbiam robić głos Frizy. Przepraszam, jeśli kogoś to irytuje. Pewnie za 2 lata spojrzę na ten film i będę miał ciarki cringe'u, ale dzisiaj nie mam. A niech to! Frieza już tu jest! Muszę się spieszyć, mówi Bardock, który wraca pokiereszowany w pojedynczej kapsule. Wraca z planety Kanassa. Haha! Chodź, daj się podotykać, mała małpko! No nie, to ginę. Ale Bardock się nagle pojawia! Chcesz się poprzytulać? Pojawia się za jego plecami i chyba łamie mu kark. No dobrze, ginę. Wszystko w porządku? Musisz lecieć na ziemię i dołączyć do Kakarotto. O czym ty mówisz? Tu jest kompletny chaos. Dlaczego ty do niego nie poleciałeś? Tylko wróciłeś do tego piekła? Myślałem o tym, ale jeśli nie wyeliminuję Frizy, on nigdy nie będzie bezpieczny. Fajnie, że jeszcze tutaj mamy okazję zobaczyć rozmowę Ginę i Bardocka, prawda? O, kolorki! Moja kapsuła jest skonfigurowana w taki sposób, żeby nie zostać wykryta przez Frizę. Zabierz ją i leć na ziemię! Ale unikaj innych statków i galaktycznego patrolu, które mogłyby cię wykryć. Kiedy będziesz gotowy, weź Radica i dołącz do nas na ziemi, mówi Ginę z łzami w oczach. Ginę będzie lecieć na ziemię? No powiedzcie, że to się uda, chociaż wydaje mi się, że się nie uda. Chyba się nie uda, co? Frieza! Co tu się dzieje? O, to Bardock wykrzykuje, no przecież oni do niego mówią Lord Frieza, jego poddani, prawda? Panie, Saiyanin elitarnej klasy podlatuje do nas, krzycząc twoje imię. O, chodzi o Bardocka. Bardock od kiedy jest z elitarnej klasy? Może awansował? Przepraszam, mój panie, byłem pewien, że go wyeliminowałem. Zaraz to poprawię. Nie ma takiej potrzeby, Dodoria. Zostań tutaj. Nasi ludzie i tak są zbyt wolni i zbyt nieefektywni. Zniszczę tę planetę raz na zawsze. No i w ten sposób doszło do tego wszystkiego. I Ginę nie zdąży chyba odlecieć. Frieza! Wykrzykuje Bardock. Pokaż się, ty draniu! No i Frieza się pojawia i mamy chyba tę scenę, którą dobrze znamy. Tu jesteś. Ginę wyleciała! Zdążyła wylecieć chyba z tego, co widzę. Lordzie Kulerze, wygląda na to, że kapsuła wyleciała z planety Vegeta i uciekła Radorowi, twojego brata. Czy chcesz, żebyśmy się ją zajęli? Mówi Towser, przecież tam Kuler jeszcze cały czas jest. Jeśli strzelisz, zostaniemy wykryci przez Frizę. Ale nie możemy jednocześnie pozwolić na to, żeby jakikolwiek Saiyanin uciekł. Nie! Deaktywujcie zdalnie tę kapsułę. Grawitacja naturalnie powróci ją na jej planetę. Wyłączyli kapsułę Ginę zdalnie? Patrzcie! Nie! Ginę już prawie uciekła. Statek Frizy mnie nie wykrył. Tak jak się spodziewałam, mówi Ginę, ale nagle jej kapsuła staje. Co? Dlaczego przestałam się ruszać? Rozbije się. O, rozbiła się, ale żyje, okej. Już myślałem, że to będzie przykry koniec Ginę. Nie może być, ale co się stało? Przynajmniej wylądowałam z dala od bitw, mówi Ginę. No i co? I ona zginie razem z planetą, co? Dlaczego nam dokuczasz, Frieza? Boisz się legendarnego Super Saiyanina, ty draniu, co nie? Nie mam czasu na twoje bla bla bla, mówi Frieza, który w paluszku tym razem ma zamiar przygotować coś większego niż zwykły promień. Tworzy nad swoją głową kulę, która zwiększa się coraz bardziej. W imię mojej dumy, mojej rodziny i moich ludzi zginiesz, Frieza, wykrzykuje Bardock, tworząc w ręce kulę, ale ta niestety nie umywa się do tego, co właśnie przygotował Frieza. Atak Bardocka, zgodnie z tym, co znamy z historii, jest pożarty przez atak Frizy, ku zdziwieniu niestety Bardocka. No i mamy koniec jego historii. Szkoda, ale to nie jest w zasadzie koniec tej mangi. Mamy koniec jego historii. Bardock kończy w taki sam sposób, jak się Nie! Nie kończy w taki sam sposób, jak się spodziewaliśmy! To nie jest tak... Ja już pisałem jego nekrolog!
A on się przebudził! Bardock transformuje się w Super Saiyanina! To może o to chodzi, że Bardock w tej mandze awansował i dlatego został nazwany wcześniej przez Darbona czy tam Dodorię elitarnym Saiyaninem. I teraz w przypływie wściekłości i chęci obrony swojej rodziny i swojego ludu transformuje się w SSJ? Ale i tak jest pokonany. Przetransformował się w Super Saiyanina, ale i tak jest pokonany. Co mimo wszystko może wydawać się głupie, ale ma sens. Bo jeśli założymy, że Bardock był elitarnym Saiyaninem, no to jego poziom mocy mógł być w granicach, nie wiem, na przykład 10 000, no nie? To w Super Saiyanie miałby 500 000, no a Frieza w pierwszej formie miał 530. Bardock jest pokonany. Co? To nie jest jeszcze koniec? No to trzymajcie mnie, dosłownie mamy tutaj połączenie 18 różnych... Okej, rozumiem, on się cofnął do tego czasu i teraz w sumie ma to sens, do tego czasu z Chilldem. Co? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? I co to za światło? Czuję się... dobrze. Walczyłem z Fryzą i skończyłem tutaj. Czy jestem martwy? Czy to miejsce to zaświaty? Ten koleś, kto to jest? Wygląda jakby walczył z Fryzą, ale wygląda inaczej. Raditz się nagle pojawia? To Bardock ma jakąś wizję? Czy to jest jednak ta sytuacja z Chilldem? Nie jesteś w stanie nawet rozpoznać swoich dzieci? Nie jesteś w zaświatach. Ale nie jesteś też w świecie żywych. Nagle za Bardockiem pojawia się Raditz. Co? Mówi Bardock. Ginny nagle tu jest. No to on... Co się dzieje? Wygląda na to, że czas tutaj jest nieskończony i krótkotrwały, ale Wszechświat zaoferował nam niesamowity prezent. Spójrz w przyszłość na naszego syna i na dziedzictwo, które on przekaże. Pomści naszych ludzi. Nasz mały Kakarotto stanie się najpotężniejszą i najbardziej inspirującą postacią ludzkości. Nawet Jirena tu mamy! Haha, Ultra Instynkt, patrzcie, SSJ-3, Piccolo Daimao, Buchan, Cell, Majin Vegeta. O! To nie było przeniesienie w czasie. Bardock, dlatego zostało tak to wytłumaczone, jego uśmiechnięcie się na samym końcu, bo po prostu teraz zobaczył to, co przyszłość przyniesie. Nie martw się, zajmę się resztą. Mówi Kakarotto do swojego ojca. Dziękuję ci, Kakarotto. Ale Bardock to jest zajebista postać, co nie? Nie wiem, czy też tak macie. Jest coś w tym Bardocku takiego, że rezonuje po prostu z moimi gustami, nie? Jakby mam do niego bardzo dużą sympatię. Nie wiem, miałbym zrobić, chociaż w sumie zrobię na pewno ranking moich ulubionych postaci, albo topkę, może jakieś top 20 moich ulubionych postaci. Bardock na pewno się tam znajdzie. Patrzcie, no i atak Frizy spada na ziemię, ginę, widzi to na własne oczy. Była tak blisko, żeby uciec. Raditz, Kakarotto, Bardock, przepraszam. Ha, ha, ha! Co za przepiękne fajerwerki! Koniec 3. rozdziału. Informacja tutaj jest. 4., ostatni rozdział to co? Nie mamy tytułu. Mamy tylko Bardocka. Okej. To ciekawostka. Mamy jeszcze 20 parę paneli. Jest 4. rozdział. Bardock już nie jest obecny w tej historii. Czy zobaczymy jeszcze coś tutaj, co może będzie nawiązywać do starych czasów? Czyli nie było jednak tego życzenia, które wypowiedział do Smoka w sadze granoli, ale jest jeszcze 4. rozdział. Jestem ciekaw, co tam znajdziemy. Powiem wam, manga rewelacyjna. Bardzo mi się podoba historia i kiedy historia trzyma poziom, ja w ogóle nie zwracam uwagi na rysunki, no nie? One są poprawnie rysowane, ale historia tutaj dla mnie jest najważniejsza. Mam nadzieję, że wam się podobało. Autorem, tak jak mówiłem, jest Sayazor. Linki do niego znajdziecie w opisie. A jeśli wam się podobało, to możecie zostawić lajka, suba, żeby niczego na moim kanale nie przegapić. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.